Cześć kochani, dzień dobry, witajcie w kolejnym filmie. Ja jestem Aga, jesteście na kanale Kawa Najpierw, gdzie w każdym filmie mam nadzieję motywować Was do prowadzenia domu, do sprzątania, do gotowania. Jakiś czas temu ogłosiłam rok 2024 rokiem odgracania. Mam nadzieję, że idzie Wam z tym całkiem dobrze. Ja nie wyrzucam jednej rzeczy dziennie, tak jak postanowiłam na początku, ale co kilka dni wyrzucam kilkanaście nawet rzeczy. Odgracam tak naprawdę miejsce po miejsce, szufladę po szufladzie i powiem Wam, że zwolniło mi się sporo miejsca. W domu robi się przejrzyściej, robi się przytulniej i czyściej. Mam wrażenie, że nie muszę sprzątać już tak naprawdę cały czas. I tak naprawdę każda szuflada, która została odgracona, jest czysta przez długi czas. Tak samo mam w szufladzie tutaj właśnie w kuchni. Wystarczy dobra organizacja, a jeżeli chodzi o ten organizer właśnie na noże, to prawdę mówiąc miałam ochotę pozbyć się noży z blatu, bo były właśnie na blacie, na takiej desce z magnesem, gdzie były te noże tak naprawdę pod ręką cały czas, ale stwierdziłam, że zabierają mi trochę miejsca, tym bardziej, że schowałam do szuflady, do szafki swojego robota gotującego i chciałam mieć jeszcze więcej tej przestrzeni na blacie. Ostatnio robiłam na obiad pieczeń i ta brytwanka, ona jest żeliwna, emaliowana od środka, kupiłam ją dawno temu w Lidlu. I postanowiłam ją doczyścić, bo sam płyn do naczyń nie poradził sobie. Ta pasta The Pink Stuff w miarę sobie poradziła, ale nie było jednak to takie białe, jakbym chciała. Dlatego na koniec zostawiłam jeszcze na kilka godzin, zalałam tą brytwankę gorącą wodą z dodatkiem tabletki do zmywarki. Tabletka do zmywarki zawsze świetnie sobie radzi, właśnie z doczyszczeniem takich trudnych do usunięcia plam, przypaleń i tak dalej. Bardzo fajnie wybiela. Ja bardzo lubię zalewać na noc właśnie mój zlew w kuchni właśnie też z dodatkiem 2 tabletek do zmywarki. Zostawiam na noc i rano zlew jest jak nowy. Mówiłam Wam o tym wielokrotnie. We wcześniejszych filmach też możecie gdzieś tam w jednym filmie krótkim. Podlinkuję Wam go tutaj w prawym górnym rogu i w opisie pod filmem będziecie mieli właśnie porównanie, jak działają właśnie te tabletki do zmywarki i z doświadczenia, jak już próbowałam wiele tych tabletek, to najlepiej właśnie z takim wybieleniem radzą sobie tabletki z firmy Somat. Także serdecznie polecam. Natomiast jeżeli chodzi o tą pastę The Pink Stuff, to jeszcze wrócę do niej. Na początku nie byłam zachwycona tą pastą w ogóle, ale ostatnio doczyściłam takie jakby zarysowania na swoich talerzach i gdzieś tam miseczkach. Były takie czy od widelca, czy od noża, takie kreseczki szare i świetnie sobie to naprawdę poradziło z doczyszczeniem tego. Talerze wyglądały jak nowe, także serdecznie polecam. Teraz chciałabym zachęcić Was, żebyście posprzątali w swoich szufladach, szafkach w kuchni, wyciągnęli wszystko i wyczyścili każdy okruszek. Szczególnie tutaj u mnie na przykład w szufladzie pod piekarnikiem zbiera się dużo, takie zacieki się robią, czasami gdzieś tam zostanie trochę wody w piekarniku, gdzieś tam się skropli i to wszystko ścieka na dół. Na szczęście nie ma tego dużo i nie robi się to za często, ale jednak od czasu do czasu trzeba to wszystko dokładnie przetrzeć. Tym razem do sprzątania używam zwykłej wody z octem. Ocet wietrzeje bardzo szybko, nie czuć go, chyba że przesadzicie, no to wtedy faktycznie warto otworzyć okno na chwilę. Zresztą zawsze przy sprzątaniu warto otworzyć okno, żeby wleciało trochę tego świeżego powietrza. Wtedy ten efekt sprzątania jest taki jeszcze większy, taki dopieszczony. Także teraz serdecznie Was zachęcam do tego, żebyście przejrzeli swoje szafki w kuchni, swoje szuflady i wytarli dokładnie każdy okruszek, każdy zakamarek, przy okazji wyrzucając rzeczy, których nie używacie lub przenosząc takie
świąteczne rzeczy, które używacie tylko i wyłącznie w czasie świąt, czyli 2 razy do roku najczęściej, żebyście schowali to gdzieś, nie wiem, na dno szafy, czy do kotłowni, do piwnicy. Jeżeli macie takie miejsce, schowajcie te rzeczy, których nie potrzebujecie na co dzień, bo zagracają Wam naprawdę tylko przestrzeń, którą możecie przeznaczyć na rzeczy, które naprawdę codziennie są w użytku w Waszej kuchni. Te talerze i te miseczki zielone ze złotym rantem są ze sklepu Kik. Są u mnie już 3. rok, nie ma żadnych zarysowań, nic nie odprysło, także serdecznie polecam, jeżeli będą jeszcze. Natomiast te kolorowe miseczki są z Action i naprawdę świetnie sobie też radzą i ze zmywarką, i z normalnym użytkowaniem. Można trzymać tutaj gorące rzeczy, ale też zimne sałatki. Pięknie wyglądają, jedną miseczkę jakąś dostałam w prezencie, także z Actiona czasami naprawdę są fajne jakościowo rzeczy. Generalnie lubię ten sklep, ale wiem, że jest sporo rzeczy takich, gdzie jakość naprawdę zostawia wiele do życzenia, natomiast jeżeli chodzi o tę ceramikę właśnie, to jest w porządku. Teraz zabieram się za kolejną szufladę, gdzie trzymam garnki i w końcu czas był pożegnać się z kilkoma śniadaniówkami, które już niestety nie wyglądały, choć mam sentyment do nich. Jeśli macie wysuwane szuflady, to warto wyciągnąć je całkowicie, żeby wytrzeć kurz też tam właśnie pod spodem, z tyłu. Tak samo, jeżeli możecie wyciągnąć te maskownice właśnie pod meblami, to też warto robić, to przynajmniej raz w roku. My niedawno tam wycieraliśmy, dlatego teraz tego nie otwierałam, ale jeżeli macie możliwość, to wyciągnijcie i przetrzyjcie pod tymi meblami, bo tam naprawdę zbiera się sporo kurzu. Zresztą nawet tą taką plastikową listewkę, która oddziela tak naprawdę ten mebel, chroni tak naprawdę tą maskownicę od wody, od podłogi. Też warto to przetrzeć, żeby to wyglądało na czystsze i jeżeli będziecie o to dbać, to te meble będą służyły Wam bardzo długo. Moja kuchnia ma 15 lat i tylko w niektórych miejscach, jak się dopatrzeć, gdzieś tam wygląda kiepsko, ale to są tylko naprawdę niektóre miejsca, o których chyba tylko ja wiem. No i teraz zabrałam się za moją największą zmorę, chyba to jest szuflada, z której korzystam bardzo często, ale rzeczy z niej używam bardzo rzadko. Na przykład sushi nie robimy za często, torty też piekę bardzo rzadko, dlatego właśnie rzeczy do ozdoby tortów, ciast i przyrządy do robienia sushi i inne pierdółki przełożyłam sobie do innego miejsca, gdzie nie zaglądam za często, a wiem, że są i wiem, że będę mogła z nich skorzystać. I właśnie woreczki i tak dalej, jakieś papiery do pieczenia przełożyłam sobie dzięki temu właśnie na górną szufladę, z której o wiele łatwiej teraz jest mi korzystać. Natomiast na tej dolnej szufladzie całkiem zostawiłam sobie na razie takie miejsce, położyłam tam na razie zwykły kartonik. Stwierdziłam, że nie będę kupowała żadnych organizerów, żadnych pudełeczek ładnych, takich do organizacji, które są prześliczne i fajnie wyglądają w szufladach, ale stwierdziłam, że nie kupię żadnego, dopóki dokładnie nie odgracę domu, na razie kuchni. I wiem, że wtedy dopiero jak już będę miała pod ręką tylko te rzeczy, które używam naprawdę, to wtedy będę mogła rozplanować dokładnie, pomierzyć, jakie pojemniki potrzebuję, które zmieszczą się do moich szuflad, czy do na przykład szafy. You only call me on the weekends when you're out and about, only chasing highs, you need me. He brings me flowers on a Tuesday. He gives me good love and something that I never thought existed. I know what I need, ain't gonna lie. I know what I want, speaking my mind now. A queen needs a king to be by her side.
i tutaj już przechodzimy do codziennej szuflady. Kubki świąteczne wszystkie już będę mogła schować. Mam w piwnicy taką jedną półeczkę, gdzie właśnie trzymam różne pierdółki. Papier ryżowy. Papier ryżowy świetnie sprawdza się do przekąsek czy na kolację i później Wam pokażę. Mój syn zrobił ostatnio sajgonki właśnie z tego papieru ryżowego. Spędził w kuchni prawie 1,5 godziny. Ma 10 lat, prawie 11 i uwielbia gotować i wychodzi mu to bardzo, bardzo pysznie. Także jeżeli Wasze dziecko lubi gotować, wspierajcie je w tym, bo kto wie, czy nie będzie przypadkiem jakiejś światowej sławy kucharzem. Ja tego życzę mojemu dziecku, choć oczywiście z czasem wszystko może się zmienić. Wspieram jak mogę, oczywiście mieliśmy umowę, że ja po kolacji sprzątam. Takie generalne porządki to też świetna okazja do tego, żeby przyjrzeć się dokładnie swoim przedmiotom w domu i oddać, wyrzucić, pozbyć się rzeczy, które nie cieszą, które są zniszczone, no to wtedy wiadomo, co z nimi zrobić. Wtedy przyglądamy się każdej rzeczy z osobna dokładnie. No i czas na szafkę narożną. Ona jest taka bardzo niewygodna, dlatego na samym wejściu do niej lubię mieć rzeczy, które używam na co dzień, głębiej gdzieś tam miseczki, które nie są mi na co dzień potrzebne. Ostatnio właśnie schowałam swojego robota gotującego właśnie do szuflady, do szafki i powiem Wam, że jest to bardzo fajne rozwiązanie, bo ten robot jest na takiej deseczce, na takiej podkładce, którą bardzo łatwo można podnieść i tego robota przenosić. Robot jest przyssany do tej podkładki właśnie, a ona na blacie jest naprawdę stabilna, bo tylne nóżki tak jakby są ruchome, natomiast te przednie są na takiej nóżce, która się nie ślizga. Następnie zabieram się za sprzątanie w szafkach wysuwanych typu cargo. Tam też zbiera się pod spodem sporo kurzu, dlatego też przynajmniej 2 razy w roku warto tam zajrzeć i powycierać dokładnie, bo wiecie, jak zostają jakieś okruszki, trochę cukru czy coś, to bardzo łatwo o robaczki, o mole i tak dalej, a nie chcemy tego w swoich domach. Dlatego wycieramy dokładnie wszystko. Takie generalne porządki w kuchni dobrze robić jak najczęściej. Jeżeli przesypujecie coś do słoiczków, warto ten słoiczek dokładnie opisać. Jeżeli nie macie żadnych nalepek czy takiej drukarki na etykiety, to wtedy wystarczy wyciąć z opakowania, czy z herbaty, czy z czegokolwiek tam macie. Wsypujecie do tego słoiczka i tą karteczkę po prostu wyciętą wrzucacie razem z produktem do słoika. Te szafki cargo bardzo łatwo się wysuwają. Są różne systemy, musicie rozpracować swoją, także na pewno dacie radę same to zrobić.
bardzo Wam dziękuję za obecność, za to, że jesteście ze mną. Nie zapomnijcie zasubskrybować kanału, jeżeli jeszcze tego nie robicie. Dziękuję za kciuka w górę, za komentarz. Dzięki za to, że jesteście ze mną. Ja tymczasem z Wami się żegnam. Życzę Wam cudownego tygodnia i udanych porządków w domu i pyszności na stole. Pozdrawiam, ściskam, pa pa!